Cześć, to Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na pierwszy odcinek w roku 2023 i będzie to kosmetyczka miesiąca. W tej serii wybieram sobie kosmetyki, których używam w danym miesiącu. Zrobimy sobie również podsumowanie ubiegłej kosmetyczki oraz aktualizację mojej pielęgnacji, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od aktualizacji mojej pielęgnacji. Pokażę Wam produkty, które zużyłam. Pierwszym z nich będzie krem pod oczy z Uzdrowisko. Używałam go bardzo długo. Musiałabym zajrzeć gdzieś tam do archiwów, od jakiego czasu go używam, ale ten słoiczek starcza na bardzo długo. W nim jest 25 ml produktu, więc jest troszkę większy niż takie standardowe kremy pod oczy. Jest to krem, który można używać jako krem pod oczy, krem na powieki, jako maskę, po prostu nakładając grubszą warstwą. Mi bardzo fajnie się sprawdzał, z tego względu, że czasami po jakichś intensywnych nagraniach, kiedy robię więcej niż jeden makijaż w ciągu dnia, te moje oczy po prostu potrzebują takiego ukojenia i regeneracji i ten krem mi to dawał, więc bardzo go lubiłam. Zużyłam również serum regenerujący struktury skóry z Basic Lab, to jest te serum z ceramidami. Wiecie, że uwielbiam tą różową serię, na mojej skórze no po prostu robi cuda, przepięknie ją koi, wycisza, uspokaja, nawilża. Bardzo lubię tą serię i to serum fantastycznie mi się sprawdziło. Właśnie zaskoczyło mnie to, że tak mi się szybko zużyło, bo zużyłam chyba na początku grudnia już. Jakoś tak się nie spodziewałam, nie wiem dlaczego. W każdym razie to serum bardzo fajnie mi się sprawdziło i chętnie wrócę do niego w przyszłości. Jak zużyłam tamte serum, to postanowiłam spróbować sobie tego i jest to emulsyjne serum antyoksydacyjne. Tu jest witamina C, jest koenzym Q10, witamina F, floretyna i CBD. Jest to wersja witaminy C właśnie w formie takiej emulsji, czyli takiego bardzo jakby lekkiego balsamu. I uważam, że ta forma jest bardzo fajna właśnie teraz na taki sezon zimowy, jesienny, ponieważ ja kojarzę serum z witaminą C zwykle w formie takich raczej płynnych, wodnistych konsystencji, a uważam, że ta przez to, że jest taka emulsyjna, bardziej nawilżająca, fajnie może się sprawdzić na ten sezon taki grzewczy. Dla mnie bardzo przyjemna, ale wydaje mi się, że zimą wolałabym jednak bardziej płynne konsystencje, natomiast na teraz jest po prostu ideolo. Krem pod oczy zastąpiłam tym produktem, jest to Dr. Irena Eris Authority Overall Eye Lifting na dzień i na noc. Nie jestem pewna, czy to jest krem, czy to jest serum, musiałabym sprawdzić. W każdym razie sprawdza mi się dobrze również jako krem, jeżeli jest to serum. Ma bardzo fajną tutaj taki dozownik, że tutaj się naciska i wychodzi nam z tego kopytka produkt. I to kopytko jest takie chłodne, więc przy porannych, lekkich opuchnięciach bardzo fajnie się sprawdza, żeby troszeczkę uśmierzyć to opuchnięcie. No cóż, ja nie jestem jakimś super testerem produktów pod oczy, ponieważ nie za wiele tam się u mnie dzieje niedobrego, więc jedyne czego potrzebuję to jakieś takie prewencyjne nawilżanie, ewentualnie łagodzenie i ten krem mi to daje, jest bardzo fajny. Zaczęłam w końcu trzecie opakowanie tej dermatologicznej emulsji myjącej z Basic Lab i tak się śmieję, ponieważ na początku listopada, jak nagrywałam kosmetyczkę miesiąca, to mówiłam Wam, że kończę drugie opakowanie, bo mi tam już malutko zostało i zaraz będę używała trzeciego, no to ten trzeci dopiero otworzyłam no kilka dni temu, więc zobaczcie ta resztulka, na jak długo mi starczyła. No ja ten produkt uwielbiam. Polecacie mi również z Basic Lab ten do tłustej skóry i chciałabym go przetestować, ale powiem Wam, że tak się do tego przyzwyczaiłam, że aż się boję próbować czegoś innego. No tak mi po prostu leży. Przez to, że on zostawia po umyciu taką delikatną, nawilżającą warstwę, skóra w ogóle nie jest przesuszona, fajnie zmywa się tym również makijaż, więc mi bardzo pasuje. No uwielbiam ten produkt. Jakbym miała nagrywać ulubieńców roku, jeżeli chodzi o pielęgnację, to na pewno by się tam znalazło. To, co również by się w tych ulubieńcach znalazło, to na pewno to serum, którego wciąż używam. Jest to serum korygujące z retinalem i używam go tak mniej więcej co drugi dzień, czasami co trzeci. Jeżeli czuję, że moja skóra jest trochę bardziej podrażniona czy przesuszona, no to sobie odpuszczam, ale tak mniej więcej co drugi dzień obecnie używam tego produktu. No jest to serum, jedne z niewielu kosmetyków do pielęgnacji, które w taki faktycznie widoczny sposób zmieniły moją skórę, które zredukowały w ogromnym stopniu moją teksturę na skórze, taką kaszkę, którą miałam na policzkach, złagodziły stany zapalne, jakieś wypryski, troszkę zwęziły pory, że ta tekstura skóry, koloryt jest pięknie ujednolicony i bardzo lubię używać tego serum, kiedy jestem przed miesiączką i widzę, że zaczyna mnie gdzieś tam wysypywać, jakieś delikatne stany zapalne się pojawiają. Jak użyję tego serum na noc, no to rano te stany zapalne są bardziej spłycone, złagodzone i one nie postępują dalej, że tak to ujmę. I już mi niedużo zostało. Próbowałam tak sprawdzić mniej więcej, ile jest, to gdzieś tyle mi zostało.
więc no niedługo będę kończyć ten kosmetyk, ale jest jednym z moich ulubionych wszechświata. Z SPF-ów wciąż używam Beauty of Joseon, czyli koreańska marka. Gdzieś tyle mi tego produktu zostało. I wciąż podtrzymuję, że jest to bardzo dobry SPF, który nie bieli, nie przetłuszcza skóry, więc bardzo przyjemnie się go używa na co dzień, jak i pod makijaż. A z klasycznych kremów mój ukochany ceramidowy krem regenerujący z prebiotykiem i pantenolem o lekkiej konsystencji. Jest to jeden z moich ulubionych kremów wszechświata i też by się pojawił w moich ulubieńcach pielęgnacyjnych, gdyby takie powstały, bo używam go, to jest moje drugie opakowanie i robi mojej skórze to, czego ona potrzebuje, czyli takie złagodzenie, ukojenie, wyciszenie. Uwielbiam i to jest również kosmetyk, który w taki faktyczny, widoczny sposób odmienił moją skórę. I love it. Po świętach wyjechałam sobie na kilka dni do Zakopanego, więc wzięłam sobie również te dwa kremy. Jest to krem do rąk i krem do twarzy, takie ochronne, zimowe. Wiecie, tak żeby jak będę szła gdzieś tam sobie na dłuższy spacer po jakiejś dolinie, czy gdzieś tam w góry, no to żebym miała po prostu gdzieś tam fajnie ochronioną skórę. I polecaliście mi ten krem na zimę, jak pytałam was na Instagramie, o jakieś fajne kremy regenerujące do polecenia właśnie do rąk. I gdzieś tam ta propozycja się przeplatała. To jest krem o raczej takiej bogatej konsystencji, raczej tłustej. Nie jest lepki, ale zostawia taką lekko tłustawą powłokę, więc jeżeli szukacie kremu, który tak dobrze zregeneruje wasze dłonie, ale właśnie takie otuli troszeczkę tą tłustością, to jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o ten do twarzy, ja go używałam, jak wychodziliśmy gdzieś tam na kilka godzin na zewnątrz, był delikatny mróz, więc tak, żeby ochronić skórę przed tym mrozem i bardzo fajnie się sprawdził. To jest taki lipidowy krem, ale mimo mojej tłustej skóry on nie zostawia takiej mocno świecącej powłoki, ale jednak czuć na twarzy, że coś jest nałożone, więc jak szukacie takiego taniego kremu na zimę, to ten może być dla was bardzo fajny. Na wszystkie produkty marki Basic Lab macie mój 20% bezterminowy rabat, więc tutaj wam wyświetlam kod. I ostatni produkt, którego używałam w tym miesiącu, no to jest ta maska całonocna od dr Ireny Eris. Teraz mam tłuste palce, więc zostawiam strasznie dużo śladów na opakowaniu, ale zobaczcie, nie wiem czy będzie widać, zostało mi już jej całkiem niedużo, bo po prostu żłopiemy tą maskę hektolitrami razem z mężem. Uwielbiamy tą maskę, świetna do takiego intensywnego nawilżenia, intensywnej regeneracji skóry. Rano jest taka przepięknie ujędrniona, nawilżona, wypoczęta, wyrównany koloryt. No, świetna maska, świetna, uwielbiam. I przechodzimy sobie do podsumowania kosmetyczki grudnia. Sporo było tych kosmetyków, więc postaram się streścić maksymalnie, jak się tylko da. Zacznijmy sobie od tych paletek kawowych z Glam Shopu. Używałam ich dosyć często, robiłam też kilka tutoriali na Insta Stories na moim Instagramie. Jak was tam jeszcze nie ma, to zapraszam serdecznie, żeby nie przegapiać żadnych makijaży. No, bardzo je lubię, bardzo fajnie się nimi pracowało. Są to neutralne paletki, cieplejsze, chłodniejsze, ale raczej z brązami, bez żadnych szaleństw kolorystycznych. Niemniej bardzo przyjemnie się nimi pracowało. Paletki z Claresy niestety nie użyłam ani razu, jakoś zabrakło mi czasu na tą paletę. Jeżeli chodzi o paletkę z Hean Sensual Woman, no to będzie na jej temat odcinek, więc wszystkiego tam się dowiecie. Podkład z Claresy Doll Up widzieliście w moich ulubieńcach roku, więc chyba więcej już nie muszę na jego temat mówić, co? Podkład z Hean Renew Hydrating Foundation. Bardzo przyjemny podkład o takim lekkim kryciu nawilżającym wykończeniu. Całkiem ładnie się utrzymywał, no u mnie wyświecał się po kilku godzinach, no bo mam tłustą skórę, ale myślę, że dla jakichś takich suchych, normalnych cer, dojrzałych może się fajnie sprawdzić. Bardzo ładnie wygląda na skórze, tak mega naturalnie. Korektorów używałam tylko tego, wciąż go kocham i on przechodzi do kolejnej kosmetyczki miesiąca. Następnie pudry, zaczniemy sobie od Gładzika. Mi tak średnio podpasował. Ja chyba nie przepadam za pudrami, które mają delikatny kolor, bo u mnie one dają taki bardziej widoczny efekt na skórze. Jest faktycznie taki efekt lekkiego wyblurowania porów, ale dla mnie jest trochę za bardzo widoczny na skórze i ten kolor sprawia, że jest właśnie jeszcze bardziej widoczny, więc dla mnie tak sobie. Bingo, fajny dla skór tłustych, mieszanych, które chcą trochę mocniej się zmatowić. Jak na matujący puder nie jest aż tak mocno widoczny, ale na pewno jest bardziej widoczny niż pudry, wiecie, jakieś takie nawilżające czy rozświetlające. H2O, no to jest mój ukochany, ulubiony puder na świecie. Trafił do ulubieńców roku, mimo że używam go niezbyt długo. No jest cudowny, kocham go. Jest kompletnie niewidoczny na skórze, ładnie wygładza teksturę, nie osadza się na żadnych włoskach, porach, suchych skórkach, nic, no wygląda po prostu przepięknie. Paletki z Claresy? Bardzo spoko. Ładnie się rozcierają, ładnie się utrzymują, wszystko jest git. Bronzer mozaikowy z Glam Shopu, bardzo przyjemny, ładny, ciepły odcień.
fajnie się rozciera, wszystko git. Kremowy róż z Bobbi Brown, bardzo przyjemny, mocno napigmentowany i zostaje ze mną w styczniu. Kredka do brwi z Lovely 3 w 1, którą dynkuję, więc zostaje ze mną również w styczniu. Następnie mamy mydełko do brwi z Claresy. Fajnie, mega szybko się nim wyczesuje brwi, natomiast nie utrzymuje ich w ryzach przez cały dzień. One po kilku godzinach delikatnie gdzieś tam opadną, więc ma swoje plusy i minusy. No i żel True Glue, który jest totalnym betonem, bardzo, bardzo intensywnie skleja, usztywnia włoski i zostaje ze mną również w styczniu. Maskary, moi drodzy, trochę ich było w tym miesiącu. Dr. Irena Ellis Extreme Volume, wspaniała maskara, której używam już od kilku miesięcy, zostaje ze mną, będę ją dynkować. Cudowna, wrócę do niej na pewno w przyszłości. Następnie testowałam te 3 maskary z L'Oreal, ale użyłam każdej po raz, więc nie jestem w stanie za dużo stwierdzić na temat ich trwałości, tego czy się gdzieś tam odbijają, kruszą i tak dalej. Niemniej efekt na rzęsach, każda z nich, każda z nich daje naprawdę spektakularne. Tutaj jest pogrubiająca, wydłużająca i podkręcająca i każda z nich spełnia swoją funkcję bardzo fajnie. Maskara z Claresy Sugar Powder Volume and More. Nie dla mnie. Ani nie pogrubia, ani nie wydłuża. Coś tam robi, ale tak średnio. Nie podoba mi się. Miałam też maskarę Hand Sensual Mascara, ale jej nie użyłam, bo pootwierałam tak dużo, że już mi wystarczy. A, przegapiłam jeszcze pomadę z Claresy. Spoko pomada, ładny kolor, ładnie się utrzymuje, dobrze się nakłada, jest okej. Z eyelinerów z Hean użyłam tylko tego i był bardzo ładny, dobrze napigmentowany, ładnie się nim nakłada, nawet tym pędzelkiem tutaj z opakowania nie miałam problemów ze zrobieniem ładnej, precyzyjnej kreski. I ładnie się utrzymywało, nie kruszyło, więc wydaje mi się, że są ok. Cienie w kremie, eyelinery z Glam Shopu używam zarówno jako produkt na linię wodną, jako eyeliner i jako cień w kremie i w każdej roli sprawdzają się spoko. Natomiast jeżeli nakładacie te produkty jako cienie w kremie, to bardzo, bardzo cienka warstwa. Mega cienka warstwa. Bo jak nałożycie dużo, to będziecie mieć taką twardą, sztywną skorupkę, więc na to uważajcie. Cień w płynie Mirrorholic z Etude. Wspaniały, przepiękny produkt, który wiecie, bierzemy tylko troszkę, nakładamy na powiekę, wklepujemy palcem i mamy takie piękne drobineczki, no jest cudny. Uwielbiam ten kosmetyk. Z konturówek Diana z Glam Shopu, bardzo fajny odcień, takiego chłodnego, neutralnego, jasnego brązu. Bardzo mi przypasował, lubię i będę używać dalej. Mleczna czekolada również z Glam Shopu, wiecie, że kocham, uwielbiam i też będę używać dalej. Konturówka numer 3 z Vibo Flip That Lip, powstała we współpracy ze Stysiem, to jest z tego 3. zestawu. Ładny, taki lekko ceglany odcień brązu, fajnie mi pasował pod ciemniejsze pomadki, też jest ok. Tu mam jeszcze konturówkę do powiek, to jest taka wykręcana, czarna, zobaczcie jak malutko mi zostało, więc ona zostaje ze mną w tym miesiącu również, bo chcę ją zdenkować w końcu. No i zostały mi szminki. To już znacie i wiecie, że ją kocham. Han Luxury Cashmere 714 Desert Flower, przepiękny odcień I Love. 2 pomadki z YSL, Rouge Pure Couture. Bardzo ładne pomadki, ładne odcienie, ale też fajna formuła, taka lekko nawilżająca, ale nie za śliska. Bardzo przyjemne. I błyszczyki z Claresy, których używałam non-stop na co dzień w domu od święta i wzięłam również w góry i mnie uratowały, jak miałam mega suche, takie piekące usta. I najczęściej używałam koloru 03 Natural i 1 Flamingo. Bardzo przyjemne błyszczyki, jeżeli potrzebujecie czegoś nawilżającego. I przechodzimy sobie do moich wyborów w tym miesiącu, czyli do kosmetyczki stycznia i zaczniemy sobie od kremu bazy rozświetlającej z Glam Shopu. Przypomniałam sobie o niej ostatnio, kiedy chciałam jeszcze dodatkowo nawilżyć się przed makijażem i okazało się, że właśnie ta baza, oprócz tego, że delikatnie rozświetla skórę, to też fajnie nawilża, a to rozświetlenie nie jest takie bardzo, bardzo intensywne, więc nawet jak macie jakąś mieszaną skórę, to też powinno być ok. Fajnie mi się sprawdzała, więc potestuję sobie ją w tym miesiącu, bo nawilżenia nigdy dość. Polecaliście mi bardzo, bardzo ten podkład. Jest to Claresa Pretty Please. Taki satynowo-matowy podkład dający efekt wygładzenia skóry. Dostałam ten podkład w paczce PR-owej od Claresy i postanowiłam, że popróbuję sobie go w tym miesiącu. Nałożyłam go dzisiaj na skórę i powiem Wam, że jest potencjał. Musiałabym jeszcze troszeczkę sobie go potestować, ale zapowiada się bardzo dobrze, ładnie prezentuje się na skórze, fajnie kryje, jest naprawdę potencjał. Chciałabym poużywać sobie również mojego starego ulubieńca, jakim jest MAC Studio Fix, taki podkład bardzo klasyczny. Będę musiała sobie ten odcień delikatnie mieszać, bo on jest troszeczkę dla mnie za różowy, niemniej sama formuła jest przyjemna i wracam sobie w tym miesiącu również do tego podkładu. Dostałam również od Claresy takie korektory High Cover Lover Liquid Camouflage i użyłam ich dzisiaj po raz pierwszy i na razie jest
raczej hejt. Coś mi się zrobiło pod okiem, jakby w jednym miejscu się ten korektor odkleił, w innym się przykleił, jest jakoś tak nierównomiernie. Nie prezentuje się za ładnie pod okiem. W zasadzie natychmiast pozbierał mi się w zmarszczkach, więc na razie jestem raczej na nie, ale jeszcze popróbuję, nie skreślamy produktu po pierwszym użyciu. Mam również puder z Claresy Blur, który wszyscy mi polecali i nie wiedziałam, o co wam wszystkim chodzi, bo tak po prostu polecaliście ten puder, więc mam go, testuję w tym miesiącu, użyłam go dzisiaj po raz pierwszy i faktycznie prezentuje się bardzo ładnie, nie jest mocno widoczny na skórze, to jest już na plus. Ale potestujemy, zobaczymy. Mam również ten puder rozświetlający Sugar Powder, który powstał we współpracy z Claudią Cukier Puder, więc może też w tym miesiącu go sobie spróbuję. Jak widzicie, jeszcze jest nieużywany, jeszcze jest w kartoniku, także w tym miesiącu możemy sobie zobaczyć, jak się będzie prezentował na mojej skórze. Wziąłam sobie też puder rozświetlający z kolekcji Złota Era z Glam Shopu, ale raczej jako mój rozświetlacz. Nie puder wykańczający, a rozświetlacz, bo błyszczy się bardzo intensywnie. Zresztą tutaj widzimy na policzku, co się u mnie dzieje przy użyciu tego pudru. Do twarzy biorę tylko te paletki. Jest to paletka 20s i 30s z Glam Shopu. Tutaj są bronzery i rozświetlacz. Tutaj są róże i rozświetlacz, więc tylko to i ten kremowy z Bobbi Brown. Z tą kolekcją powstał odcinek, w którym przez 3 dni testowałam wszystkie kosmetyki, więc jeżeli już jesteście bardzo ciekawi, to odsyłam was do tego odcinka, a na koniec miesiąca powiem wam, jak mi się sprawdzały po całym miesiącu. Z produktów do oczu wracam sobie do maskary Pina Plash, bo wciąż mam fazę na niebieskie rzęsy i ta mi się fajnie sprawdza. Już ją denkuję, wydaje mi się, że niedużo jej zostało, więc może w tym miesiącu właśnie ją zdentuję. Chciałabym również potestować sobie te brokaty w żelu z Lamel, bo dostaję od was bardzo dużo pytań o nie. Czy one się faktycznie nie zbierają, czy one się utrzymują, czy one nie rozpuszczają makijażu pod spodem, czy te drobinki się nie osypują i tak dalej. Ja używałam ich kilka razy i nic takiego się nie działo, ale może warto je potestować, wiecie, w różnych kombinacjach, modyfikacjach i tak dalej, więc potestuję je intensywniej w tym miesiącu. Zostaje ze mną również żelek, który uwielbiam, czyli ten rozświetlacz do twarzy i oczu w żelu z Glam Shopu, który jest w odcieniu Era. Uwielbiam go, mam dzisiaj go w kącikach wewnętrznych. No, kocham ten produkt. Kocham go, po prostu uwielbiam, więc zostaje ze mną forever. Przygotowałam sobie również 4 palety do oczu i chociaż wydaje mi się, że 4 to jest całkiem sporo, żeby tak dobrze je przetestować w danym miesiącu, no ale tak mi się wszystkie podobają, że chciałabym je spróbować. Najstarszą z tych palet będzie paleta Affect in the Spotlight i powiem wam, że ta paleta marzyła mi się, odkąd tylko została wypuszczona na rynek i to było dobrych kilka lat temu. I ja od tamtego czasu o tej palecie marzyłam i jakoś tak, jak tylko ją widziałam, to myślałam sobie, że chciałabym ją mieć, ale tak, wiecie, chciałam podejść do zakupów rozsądnie, więc pomyślałam, żeby jednak nie kupować, bo może mam podobny odcienie gdzieś tam w swoich zbiorach, ale teraz jak ją mam, to żałuję, że nie miałam jej wcześniej. Ona mi się tak podoba, jest taka piękna i tak inspirująca i tak bardzo mam ochotę się nią malować, że aż żałuję, że po prostu nie miałam jej wcześniej i nie mogłam się nią wcześniej cieszyć. Więc wydaje mi się, że to nasze zdroworozsądkowe podejście jest spoko, ale może czasami warto po prostu sobie odpuścić i kupić to, co nam się marzy. Cieszę się w każdym razie, że ją mam i będę ją w tym miesiącu na pewno bardzo intensywnie testować. Mam również paletkę Sugar Powder z Claresy, ta, która powstała we współpracy z Claudią Cukier Puder i jest to już taka raczej neutralna paletka z brązami, jakimiś beżami i jednym małym różowym akcentem, więc tutaj będę miała paletkę do takich neutralnych makijaży. Jeszcze jej nie używałam, więc nie mam kompletnie pojęcia na temat jakości i tego, jak się rozcierają te cienie i tak dalej. Z neutralnych wzięłam sobie również tą małą paletkę z Lamel, która bardzo mi się spodobała. Używałam jej kilka razy, jest prześliczna, taka mała, fajna, żeby ze sobą gdzieś zabrać i te kolory są fajnie skomponowane. Nie są ani za ciepłe, ani za chłodne, te błyski są bardzo ładne, intensywne, no prezentuje się ślicznie. No i Złota Era z Glam Shopu, czyli trochę neutralnych kolorów, a trochę kolorów kolorowych, żeby była równowaga w przyrodzie. Więc będę miała w tym miesiącu wszystko, czego potrzebuję, czyli i trochę neutralnych, i trochę kolorowych cieni, co bardzo, bardzo mnie cieszy, bo w ubiegłym miesiącu trochę brakowało mi jednak w tych paletach więcej kolorów. Tutaj widzimy, wiecie, czerwień, fiolet, zieleń, którą mam dzisiaj delikatnie na oku. A jeżeli chcielibyście zobaczyć kilka makijaży tą paletą, to odsyłam was do odcinka, w którym testowałam całą tą kolekcję. Jeśli chodzi o produkty do ust, to przygotowałam sobie tylko winylka z Maybelline, którego mam aktualnie na ustach, bo bardzo stęskniłam się z tą pomadką, uwielbiam tą formułę, uwielbiam ten kolor i w ogóle czerwień, której nie miałam już od 2 miesięcy na ustach, także
bardzo ciężka sprawa dla mnie, więc zostawiam ją sobie. Jeśli chodzi o pozostałe produkty do ust, postanowiłam tym razem nie ograniczać się w tej kwestii i troszeczkę poużywać sobie różnych produktów, za którymi się po prostu stęskniłam. Okej, więc tak prezentuje się kosmetyczka stycznia. Dajcie mi znać, czy któryś z tych kosmetyków jakoś Was zainteresował i chcielibyście zobaczyć go na kanale, może poznać moją opinię na jego temat. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. Trzymajcie się, do następnego. Pa!